Widząc na podłożu wyświetlaną sylwetkę Pumy, od razu wiadomo, z jakim modelem mam do czynienia. To jest właśnie Ford Puma, który nazwą nawiązuje do szybkiego i zimnego drapieżnika. Samochód w 2024 roku przeszedł lifting. Z zewnątrz jednak dużo się nie zmieniło. Najprościej egzemplarz po liftingu można poznać po znaczku z logo Ford. Teraz emblemat marki zniknął z maski i trafił na bardzo efektowny grill. Delikatnie zmodyfikowane zostały także zderzaki, a światła do jazdy dziennej mają teraz trochę inną sygnaturę. Moim zdaniem samochód ciągle wygląda świeżo i wyróżnia się z tłumu. Zerknijmy w takim razie na wymiary. Różnią się one trochę w zależności od wersji. Nasza wersja jest limitowana i obecnie już jest niedostępna, bo jest to Sound Edition, czyli porównywalna wymiarami np. z ST Line. Długość wynosi około 423 cm, wysokość to 155 cm, a prześwit to ponad 16 cm, ale mierząc odległość do dolnej części drzwi, było to około 27 cm. W związku z tym wsiadanie i wysiadanie jest wygodne. Rozstaw osi wynosi z kolei 259 cm. Zerkając na tył samochodu, nie mogę się już doczekać, żeby pokazać Wam bagażnik. To jeden z dużych atutów Forda Puma, bo oferuje aż 456 litrów pojemności, co stawia go w ścisłej czołówce miejskich crossoverów. Ale jeszcze ciekawsze jest to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Pod podłogą znajduje się Mega Box, czyli dodatkowy schowek o pojemności ponad 80 litrów. Jest to przestrzeń o głębokości około 30 cm, a po uniesieniu podłogi możemy uzyskać wysokość nawet do 115 cm. W takim razie zaglądamy do bagażnika. Pokrywa unosi się bardzo wysoko i raczej nie musimy uważać na głowę. Roletka podnosi się razem z klapą bagażnika. Podłogę bagażnika możemy ustawić w dwóch położeniach. Wyżej, ale też może być niżej. Właśnie teraz na ekranie widzicie, jak wyglądają możliwości załadunkowe bagażnika. Można też ją podnieść. Zwróćcie uwagę, są takie fajne zaczepy. I tutaj widzimy ogromny schowek. Jest to właśnie ten Mega Box, który jest wodoodporny, a dodatkowo, gdyby nam się zebrała tutaj woda albo jakieś zabrudzenia, które musimy spłukać, mamy korek, który możemy odkręcić i to wszystko spłukać przez ten otwór. Moim zdaniem jest to super rozwiązanie. Jeśli Wam się też podoba, dajcie kciuk w górę. Przy okazji sprawdźcie, czy macie subskrypcję i nie zapomnijcie o podbiciu filmu. Wasza aktywność daje mi motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki. A tak w praktyce ten Mega Box można wykorzystać. Jak widać, po prawej stronie jest haczyk na zakupy. Po stronie lewej mamy oświetlenie LED oraz też haczyk na zakupy. Cały bok praktycznie jest pokryty wykładziną. Po rozłożeniu oparcia podłoga jest, jak widzicie, prawie płaska. Jeśli tutaj sobie zmierzymy do siedzenia kierowcy, który jest ustawiony pod wzrost 1,82 m, to wychodzi nam około 147 cm. Sercem testowanego egzemplarza jest silnik benzynowy o pojemności 1 litra EcoBoost, wspieranym przez układ miękkiej hybrydy.
W tej wersji generuje 155 koni i 190 Nm momentu obrotowego. Choć na papierze pojemność 1 litra nie wygląda imponująco, to w praktyce ten napęd naprawdę potrafi zaskoczyć. Dzięki układowi miękkiej hybrydy silnik sprawia wrażenie bardziej elastycznego niż sugerowałaby ta pojemność. Miałem wrażenie, że pod maską jest znacznie większa jednostka napędowa. Układ 48V miękkiej hybrydy nie napędza jednak samochodu samodzielnie, ale skutecznie wspiera silnik podczas ruszania i przyspieszania. Dzięki temu reakcja na gaz jest szybka, a turbodziura praktycznie nie istnieje. To właśnie elastyczność jest jedną z największych zalet tego układu napędowego. Zobaczcie, jak fajnie reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Mi osobiście też się bardzo podoba dźwięk silnika, chociaż po dźwięku można rozpoznać, że ma 3 cylindry. Tak wyglądają katalogowe parametry naszego napędu oraz pozostałe dostępne jednostki napędowe. W moim teście udało mi się osiągnąć przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w czasie 8,78 sekundy, więc praktycznie tyle, ile deklaruje producent. Jak wcześniej wspominałem, bardzo dobrze wypada elastyczność. Udało mi się uzyskać 5,38 sekundy w przedziale 80-120 km na godzinę. Dla porównania 190-konny Jetour Dashing z benzynowym silnikiem pojemności 1,6 litra w tym samym teście potrzebował 6,34 sekundy, a hybrydowe Renault Clio o mocy 160 koni 5,86 sekundy. Więc Ford Puma naprawdę nieźle wypada. Pomimo tego, że nie miałem okazji jeździć innymi wersjami napędowymi Forda Puma, moja intuicja podpowiada mi, że wersja 155-konna to chyba najbardziej rozsądny wybór, bo oferuje dobre osiągi oraz umiarkowane zużycie paliwa. Sprawdźmy w takim razie, jak wypadło spalanie w moim teście. Mamy tutaj bezkorkowy system tankowania i przyznam, że nie do końca podoba mi się to, że klapka paliwa nie jest zamykana. Ale za to ta blaszka, czyli ta klapka wewnętrzna w systemie bezkorkowym, odryglowuje się tylko wtedy, gdy nacisk na jej boczne zatrzaski jest równomierny i ma odpowiednią średnicę. Czyli musi to być na przykład pistolet do nalewania paliwa lub specjalny lejek. Od razu uprzedzam ewentualne pytanie, nie próbowałem tej blaszki uchylać innymi przedmiotami. Zużycie paliwa na drodze szybkiego ruchu, zobaczcie jak wygląda. Średnio wypada to 6,4 litra. A tutaj po prawej stronie jest też chwilowe zużycie paliwa. Z kolei użytkując samochód w ruchu miejskim na dystansie prawie 100 km udało mi się osiągnąć wynik 7,4 litra na 100 km. Przyznam jednak, że z gazem obchodziłem się dość delikatnie, ale równocześnie jeździłem tak jak większość użytkowników. Napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ocena spalania w Fordzie Puma, a jak jesteście użytkownikami, dajcie znać, jak to wypada u Was. Nasza wersja wyposażenia ma specjalnie dedykowany lakier metaliczny o peryłowej powłoce, który nazywa się Metropolis White. Sprawdźmy grubość lakieru oraz czy nadwozie jest ocynkowane. 190 ocynk. 160 ocynk, bardzo grubo. 210 ocynk. 240 ocynk. 170 ocynk. Sprawdźmy jeszcze pod maską. 60 ocynk. Też grubo. No i maska. 160 ocynk. Jeszcze zerknijmy na próg. 110
ocynk. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony grubością lakieru. Być może jest to związane z tym, że jest to lakier specjalny. No i oczywiście, jak widzicie, wszystkie elementy są ocynkowane. W związku z tym Ford dostaje ode mnie kolejnego plusa. Ford Puma otrzymał w testach Euro NCAP 4 gwiazdki. Brzmi to przeciętnie? Niekoniecznie. Trzeba przyznać, że obecne testy są znacznie bardziej wymagające niż te sprzed kilku lat. Co więcej, wielu konkurentów z segmentu B zdobywało swoje 5 gwiazdek według starszych, mniej rygorystycznych zasad. Dlatego bezpośrednie porównanie samych gwiazdek nie jest do końca uczciwe. Dla porównania zamieszczam, jak to na przykład wypadło w ostatnich latach u konkurencji. W mojej ocenie Ford Puma chroni dobrze dorosłych pasażerów, kabina podczas zderzenia czołowego pozostaje stabilna, a w teście uderzenia bocznego samochód uzyskał wysokie oceny. O końcowym wyniku zdecydowały przede wszystkim bardziej wymagające kryteria oceny oraz nieco słabsze noty za część systemu bezpieczeństwa i wybrane scenariusze zderzeń. Dlatego interpretując wynik Euro NCAP warto patrzeć nie tylko na liczbę gwiazdek, ale też kiedy odbywają się testy. Sprawdźmy teraz, jak prezentuje się wnętrze samochodu, zaczynając od drugiego rzędu siedzeń. Bok tylnych drzwi jest w całości wykonany z tworzywa. Na środku mamy, no powiedzmy takiej średniej wielkości tunel. Nie występuje tutaj podłokietnik na tylnej kanapie. W mojej ocenie bardzo dobrze prezentuje się tapicerka. Jest wielokolorowa i jest tutaj połączenie skóry ekologicznej z tkaniną. Ma to dla mnie znaczenie, bo szczególnie podczas ciepłych dni wolę usiąść na tapicerce materiałowej niż na skórze syntetycznej. Jestem już na tylnym siedzeniu. Pod względem komfortu moje kolano ociera się o fotel kierowcy, który jest ustawiony pod mój wzrost 1,82 m. No ale jeśli tą nogę odchylę sobie, no to jest powiedzmy w miarę wygodnie, no ale nie jest to na pewno jakiś duży komfort, nie ma co ukrywać. Ilość miejsca na stopy na wysokość jest dość spora, no ale niestety nie ma tutaj możliwości za bardzo rozprostowania nóg, a ilość miejsca nad głową jest na 3 palce. Żeby wygodnie siedzieć, musi być koniecznie wysunięty zagłówek. Jeśli tego nie zrobimy, to jest pozycja zbyt pionowa. Nie mamy uchwytów nad drzwiami z tyłu, jest za to taki haczyk. W fotelach obu są gazetowniki. No i na środku 2 gniazda USB-C oraz gniazdo 12V, więc całkiem przyzwoicie. Gdybym miał ocenić drugi rząd siedzeń w Fordzie Puma, to dałbym 6 punktów na 10. Brakuje troszeczkę miejsca na nogi, nie ma nawiewów, no ale ogólnie gdzieś tam w przybliżeniu jest to w okolicach średniej dla tej klasy. Stylistyka przedniej części kabiny Forda Puma moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. W skali od 0 do 10 dałbym mocną 9. Jednym z bardziej efektownych elementów wnętrza jest szeroki sandbar rozciągający się nad deską rozdzielczą. W wersji Sand Edition nie tylko świetnie wygląda, ale jest też integralną częścią systemu audio, który ma podniesioną moc do 650 W. W tańszych wersjach ten element jest tylko w celach stylistycznych. W segmencie miejskich crossoverów popularnych marek w moim odczuciu jest to jeden z lepszych systemów audio, z jakim miałem okazję się zetknąć. Ergonomia oraz praktyczność w przedniej części moim zdaniem też jest na bardzo wysokim poziomie i dałbym tutaj również mocne 9 na 10 punktów. Mamy na przykład przesuwany podłokietnik, na którym możemy oprzeć rękę, jednocześnie nie odrywając dłoni od kierownicy. W każdym razie przy moim wzroście i odpowiednim ustawieniu fotela było to możliwe. Szczególnie w długiej trasie jest to bardzo wygodne. Otwierając podłokietnik mamy do dyspozycji schowek, gdzie w górnej części znajduje się jeszcze mała wyjmowana półka, na przykład na pilota do garażu.
Niestety ta półka oraz wnętrze schowka wykonane jest z twardego plastiku. W tylnej części Forda Puma nie ma oświetlenia nastrojowego, podświetlony jest tylko przycisk do opuszczania szyb. Z przodu pod tym względem jest znacznie lepiej, poza podświetlonymi przyciskami i pokrętłem mamy również podświetlenie na stopy. Podświetlone są przyciski na kierownicy, a także mechaniczne przyciski pod ekranem. Ta część jest fajnie podświetlona. Tu mamy takie oświetlenie ozdobne. Jeśli chodzi o lusterko, jest oświetlenie i nawet świeci wprost na twarz, ale jest to żarówka tradycyjna. Schowek niestety nie jest podświetlony. Za chwilę zapalę lampkę, żeby było widać, że faktycznie jest to schowek. Oświetlenie w kabinie. Mamy LED. Jest ono zintegrowane z lampką w tylnej części. Nie da się w tylnej części osobno zapalić oświetlenia. Świetnie prezentuje się podświetlenie konsoli środkowej, bo miejsca na kubki są podświetlone. Niestety schowek pod podłokietnikiem już podświetlenia nie ma. Doceniam Forda, że sportowe nakładki na pedały są w standardzie już od drugiej od dołu wersji ST-Line. Bardzo dobrze też oceniam fotel kierowcy pod względem komfortu. Regulacja odbywa się manualnie, ale nawet w długiej, kilkugodzinnej trasie nie odczuwają zmęczenia. Możemy fotel przesuwać. To jest regulacja lędźwiowa. Z kolei ta dźwignia służy do regulacji wysokości, a na końcu jest pokrętło do regulacji pochylenia oparcia. To, co jest istotne, to fotel pasażera ma dokładnie takie same funkcje. Sprawdźmy teraz materiały, które zostały użyte do wykończenia przedniej części samochodu. Tu jest twardo. Tu jest miękko. Miękko. Poniżej jest już twardo. Ta część jest, jak się można domyślać, miękka. U góry deska już jest twarda. Schowek jest z twardego plastiku. Pod ekranem mamy fizyczne przyciski, którymi możemy włączyć szybki nawiew na szybę, wywołać kamerę oraz wyłączyć system start-stop. Poniżej mamy dwa gniazda USB-C oraz USB-A. Tutaj jest miejsce na telefon z ładowarką. A, jeszcze powyżej jest tutaj regulacja głośności oraz wyłączanie systemu audio. Obsługa skrzyni biegów wygląda w ten sposób. Jest taka mechaniczna, że tak powiem, dźwignia. Moim zdaniem dużym plusem jest kamera 360, którą można opcjonalnie w pakiecie zamówić nawet w najtańszej podstawowej wersji. Możemy w każdym momencie ją wywołać, jadąc poniżej prędkości 10 km/h, wciskając mechaniczny przycisk. Ciężko taką możliwość znaleźć u konkurencji, a dodatkowo jakość tej kamery 360 jest na dobrym poziomie. Manewrując na parkingu możemy wywołać szczegółowy podgląd z 6 stron. Mamy do dyspozycji 4 tryby jazdy, do których dostęp jest tylko przez ekran. W efekcie zmiana trybu jazdy wymaga większej uwagi podczas jazdy. Brakuje też trybu jazdy, który można konfigurować. Ogólnie sam system Sync 4 oceniam wysoko, działa szybko, bezproblemowo współpracuje z Android Auto, z którego korzystam. Na dole ekranu znajdują się na stałe umieszczone przyciski związane z klimatyzacją. Jakość grafiki jest dobra,
ale wizualnie nie robi efektu wow. Zaraz przejdziemy do cennika, ale teraz sprawdź, czy masz subskrypcję, jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film. Z góry też dziękuję za każde polubienie i podbicie filmu. Jak wcześniej wspominałem, w aktualnym cenniku nie ma już wersji Sound Edition, ale jest wersja silnikowa mocy 155 koni z doskonale działającym dwusprzęgłowym automatem w wersji ST-Line za niecałe 114 000 złotych. Powiem Wam, że to jest moim zdaniem dobra oferta. Zwróćcie uwagę, że już w tej wersji opcjonalne sportowe zawieszenie możemy mieć za 500 zł. Reflektory matrycowe za 3950 zł, a kamerę 360 wraz z dużym pakietem z innymi opcjami za 4600 zł. U konkurencji trudno będzie o tak dobre zestawienie w rozsądnej cenie. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ceny Forda Puma i którą wersję ewentualnie rozważacie. Jesteście ciekawi, jakie miałem wrażenia z jazdy Fordem Puma? Na podstawie moich pomiarów i spostrzeżeń uważam, że auto jest dobrze wyciszone, mając na uwadze, że jest to segment B. Przy prędkości 90 km/h przyrząd pokazał około 63 dB. Przy tej prędkości hałas jest w niewielkim stopniu odczuwalny i jest porównywalny jak w Renault Clio, który ostatnio testowałem. Z kolei przy prędkości 120 km/h odczytałem wynik około 69 dB. Szumy są oczywiście bardziej słyszalne, ale mimo wszystko jest to cały czas dobry wynik. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie jest bardzo dobrze zestrojone, ale nie jest zbyt twarde. Mimo to samochód pewnie pokonuje zakręty. Można odnieść wrażenie, że auto jest troszkę usportowione. Do tego trochę sportowego stylu nie do końca pasuje mi dość duża kierownica, ale być może jest to kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia wymagają też lusterka boczne, bo są niewielkich rozmiarów. W związku z tym warto dokupić pakiet, w którym otrzymujemy monitorowanie martwego pola oraz m.in. kamerę 360. Jeśli szukacie crossovera segmentu B i zależy Wam przede wszystkim na prowadzeniu, dobrze wyciszonym wnętrzu oraz dynamicznym, a jednocześnie w miarę oszczędnym napędzie, to Ford Puma o mocy 155 koni może być jedną z mocniejszych propozycji w swojej klasie. Napiszcie w komentarzu, jaka Wasza jest opinia o Fordzie Puma. Czy postawilibyście właśnie na nią, a może wybralibyście któregoś z konkurentów? Jeśli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie podbicie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!